Co wydarzyło się 100 lat temu? Wszystko zaczęło się od Wielkiej Wojny. Największe mocarstwa w Europie stanęły ze sobą do walki. Niemcy i Austro-Węgry przeciwko Rosji, Francji i Anglii. Do nich dołączyły inne narody, które miały nadzieję na zmiany. Byli wśród nich Polacy i Polki. Polska w tym czasie był to bardzo dziwny kraj. Nie było jej na mapie. Przez wiele lat była pod zaborami. Co to znaczy? Nie była wolna. Polacy i Polki nie mieli swoich władz. Nie zawsze mogli mówić w swoim języku albo uczyć się o swojej historii. W 1914 roku stanęli do walki, by odzyskać niepodległość. Pod wodzą Józefa Piłsudskiego powstały Legiony Polskie. Wojna zakończyła się 11 listopada 1918 roku przegraną Niemiec. Niedługo potem przywódcy państw europejskich spotkali się na konferencji w Wersalu pod Paryżem. Podpisali tzw. traktat wersalski, który ustalał nowe zasady panujące w Europie. Na jego mocy utworzono nowe państwa, w tym również Polskę. Polacy i Polki odzyskali więc niepodległość i wolność, ale to był dopiero początek trudnej odbudowy kraju. Wszędzie były zniszczenia wojenne, ludzie byli biedni i nadal toczyły się walki z sąsiadami o granice. Ktoś musiał tym wszystkim pokierować. Trzeba było wybrać władzę i zorganizować państwo. Zebrał się pierwszy Sejm, który po licznych obradach uchwalił konstytucję. Wszystko to wymagało podjęcia wielu ważnych decyzji. Nie odbywało się to bez sporów. W granicach kraju żyli bardzo różni ludzie, którym niełatwo było się dogadać. W tym burzliwym czasie w Warszawie żył niezwykły człowiek. Janusz Korczak, lekarz i wychowawca dzieci. Ponieważ chciał im wyjaśnić, na czym polega rządzenie państwem, napisał książkę pod tytułem Król Maciuś I. Opowiadała o małym królu, który próbuje władać zniszczonym przez wojnę krajem. Korczak był przekonany, że dzieciom należą się prawa tak samo jak dorosłym. Wierzył, że dzieci nie dopiero będą, ale już są ludźmi i że należy z nimi dużo rozmawiać i pytać je o zdanie. Wtedy same, gdy dorosną, staną się odpowiedzialnymi obywatelami, zdolnymi do dobrego współżycia z innymi.